Mamy pierwszych lokatorów na stawie. Kaczki. Są bardzo płochliwe, także nie podejdę bliżej. I nie wiem tak do końca, czy to dobry pomysł, żeby one tutaj sobie założyły gniazda. Przylatują już któryś raz, tylko nie udało mi się ich sfilmować wcześniej. Więc tak jakby miały na to ochotę. O, przepraszam. Są już dwie pary. Właśnie za moment wypłynie tutaj zza tych drzew druga para. O, chyba teraz je widać. Zrobię ten kompostownik najprościej jak można, ponieważ te deski mam szerokie, więc nawet nie będę robił jakichś tam wzmocnień, wsparcia po ukosie. Nie ma to sensu. Zbiję to mocno gwoździami i będzie stało. I co ja potrzebuję? 8 ścian. 8 ścian, czyli potrzebuję 16 takich jakichś łat. Wysokość kompostownik też będzie miał metr, także to akurat mam na metr 3 metry i 3 cm. A niech będzie to właściwy wymiar. Użyję taki materiał jaki mam, najgorszy jaki jest. Nie ma potrzeby, żeby był lepszy. Przyniosę sobie chyba ukośnicę do tego. A może nie, zresztą. Cztery, 8, 16. Dobra, to teraz potrzebuję deski. Deski też zrobię tak, że tam od tyłu, te co idą od tyłu, to dam takie najbrzydsze, a te co idą od przodu dam trochę ładniejsze. Tak myślę.
Marta mówiła, żeby tu były szpary między tymi dyskami. Tylko one chyba nie mogą być takie duże. Tak. Powiem wam, nie trzeba żadnych poprzeczek. Solidnie to się trzyma. To co, potrzebuję takich jeszcze 7. No dobra.
mam. Jeszcze. Teraz to trzeba poprzenosić. A to ciężkie.
No i zrobione. 2 kompostowniki. Metr na metr. Myślę, że będzie pani zadowolona. Tak go chciałem zrobić, żeby można było po prostu otworzyć ten przód i żeby tutaj od dołu nie było żadnej bariery. Tak, żeby swobodnie można było ten kompost przerzucać sobie bez jakiejś poprzeczki. Także otwiera się to dość ciężko, ale myślę, że Marta nie będzie tego też otwierała codziennie, tylko pewnie ze 2 razy w roku, więc swobodnie wtedy to można zrobić. 2 haczyki otwieramy. Odstawiasz pokrywę i można działać. Można działać, przesypać do tego drugiego i w ten sposób przewrócić. Także moim zdaniem praca zrobiona. Dół się zabezpieczył o te takie dokręcone listwy. Jak się od razu czegoś dobrze nie zrobi, to potem się to modyfikuje 10 razy. I od razu zamiast zainstalować termę w taki sposób, żebym mógł ją potem odkręcić, to wtedy to zrobiłem na sztywno. Brakowało mi jakichś złączek i uznałem, że nie chce mi się jechać do sklepu i połączę to. Ale zemściło się to na mnie od razu, jak przyszła zima i musiałem spuścić wodę. I wtedy okazało się, że ta woda z tego bojlera nie schodzi. A dodatkowo popsuł mi się też ten zawór bezpieczeństwa. Nie mogłem go uruchomić, urwała się ta wajcha. Także teraz to naprawię. Nie będę filmował, bo tutaj nie ma warunków. Zresztą, jak sami wiecie, są to nudy. No i zrobiłem. A tak po prostu na wężykach. Zawsze to teraz będzie można odkręcić i dzięki temu spuścić na zimę wodę. No, to teraz wystarczy już tylko podłączyć pompę i mam już prysznic. Jutro ma być koło 15 w ciągu dnia. To czemu nie? Można już korzystać. Nie za wcześnie, motylku, się obudziłeś. Swoją drogą ciekawe, co to za motyl. No, ładny. No dobra, to dotnę to do końca, bo jakiś czas temu nie skończyłem, bo zaczął padać deszcz i tak mi się zeszło. Natomiast powiem wam, że zgapiłem się, jeśli chodzi o wycinkę drzew. Jakoś wydawało mi się, że można do 15 marca, a można tylko do końca lutego, także i to, i tamten fikut muszą poczekać na jesień albo w ogóle zostaną. No to co? Działam, podjechałem traktorem, to też od razu to zabiorę na przyczepkę i zawiozę.
Jeszcze poprzedni właściciele ścieli tutaj dwie wierzby. Jedna się przyjęła, oto, ale druga niestety nie. Sterczy taki kikut. I tak pomyślałem, że może coś z niego zrobię. No, podoba mi się to. O, tak. Te pieńki chciałem tak specjalnie, takie krótkie odcinki, bo chcę je wykorzystać tutaj, żeby zrobić tu schodki, bo tu jest różnica taka ze 4 metry. Dość stromo, a jak popada to ślisko. Więc trochę je tak poukładam. Nie będzie może to idealnie, ale powinno spełnić swoją funkcję. Najgorzej będzie tylko tu przy samej przyczepce, bo tu jest na tyle stromy ten spadek, że ciężko będzie to tak te schodki ułożyć. Ale coś wymyślę. Może na boki taki kacze schodki zrobię tutaj na tym fragmencie.
Zrobione. Tu sobie wyciąłem tron, ale nie myślałem, że aż tak jest przeżarty ten pień, także w sumie nawet bez sensu to zrobiłem. Szkoda. No ale dobra, no zrobię ten tron do końca, położę tu, po prostu przybiję 2 deski. Mrówki będą sobie żyły dalej pod deskami, a będzie można na tym usiąść. Ale nie o tym chciałem. No to zrobiłem tak to podejście. W sumie to można by jeszcze kawałek to pociągnąć, ale już mi się nie chciało. Nie jest aż tak stromo, bez przesady. Nie, na każdej górce muszą być schody, bo bym tu wszędzie musiał schodami to zabudować. No dobra, to uprzątnę to drzewo do końca. Podpiąłem tym razem psiowóz, a to dlatego, że chcę je zawieźć i zrobić taką mini stertę tam przy ognisku, przy przyczepie. A to oznacza, że muszę przejechać tą pochyłość tam za przyczepą. I niestety traktorem nie chcę ryzykować. Ja wiem, że on by przejechał, ale no cóż poradzę. Trochę mam obaw. No to pakuję. Prosty jak śmigło. Jeden z nich odpowiednio przycięty mógłby być za podstawkę pod stolik. A ten drugi mi się przyda do tego, żeby na nim rąbać.
Muszę trochę poprawić ten pieniek, żeby w miarę równo stał. Zgrzałem się tym rąbaniem. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś rok temu wywrócił się taki duży dąb tu na górce. Powalił przy okazji jeszcze kilka drzew. O, tam jest nasza przyczepa. Jest to na górce. Dom został już sprzątnięty. Natomiast tutaj został jeszcze pień. I tak pomyślałem, że mogę spróbować odkroić tu jeszcze z jeden plaster. On ma pewnie 70 cm średnicy. Więc nie wiem, na ile ta moja piła da radę. Ona raczej nie jest do takich pni przewidziana, szczególnie, że to jest dąb. Ale spróbuję. Pójdę po szpadel. Zobaczę, może trochę uda się jeszcze odkopać. No, piękny pieniek. Zobaczcie, nawet bardzo równo udało mi się go przyciąć, tu trochę. W zasadzie to tu by jeszcze jeden wyszedł. Powiem wam, że to jest bardzo ciężkie.
to wymyśliłem, że sobie odpocznę od rąbania. No i tak to wyszło. Słuchajcie, to jest naprawdę kawał stołu. A nie do końca jeszcze jest w dobrym miejscu, ale może dla zobrazowania, jak duży jest to stół. Trzeba będzie jeszcze korę z niego pewnie zedrzeć. Ale teraz ona się mocno trzyma, więc ja po prostu poczekam, jak ona trochę wyschnie z tego dębu, to wtedy ją robię. Tu jeszcze myślę tylko, czy z tej nóżki tutaj nie obciąć kawałek tego wystającego korzenia, ale z drugiej strony no on fajny jest. Mi się podoba. Dobra, kończę tę robotę. Jeszcze tutaj jest parę takich pienieczków do rozrąbania i tutaj kilka do pocięcia. I ten duży tu. Te pieńki z tą dziurą to specjalnie odkładam, zostawiam, bo w takich pieńkach się robi bardzo fajne ognisko. Taki piec rakietowy niemalże. Rozpala się to w środku i powoli wtedy się wypala, robiąc taki płomień. Super też takie survivalowe rozwiązanie do tego, żeby na przykład gotować na takim pniu. Ale one są mokre, więc muszą też trochę wyschnąć, zanim wam to pokażę, tak jak do dzieła. To co, potnę tą resztkę piłą i finito na dzisiaj. Już kręgosłupa nie czuję. A jutro to poukładam w stos. No i niestety nici z mojego układania sterty, bo zrobiła się zima. Zima w marcu, naprawdę. No nic. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.